No, to zaczynamy odcinek o kolei transsyberyjskiej. Внимание! Говорит Москва. Слушайте Москву. Hej, hej, drogi widzu! Kliknij tutaj i włącz napisy. Dzisiaj nasz ostatni dzień pobytu w Moskwie i w sumie już nie zwiedzamy, tylko czekamy na pociąg. I siedzimy przed dworcem, podchodzi do nas dziadzia taki i zaczyna z nami gadać, a na końcu daje mi najlepszą rzecz, o której zawsze marzyłem, której nie mogłem kupić w Polsce, czyli generalnie tą wstążkę. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Rosji. Dał mi to jako talizman na drogę. Będzie nam przynosić szczęście, będą jeszcze lepsze przygody, wszystko się dobrze skończy, a ja przyjadę z nią do Polski. To jest właśnie Sasza. Pokazuje, jak tak naprawdę wspaniali ludzie są w Rosji. Земля-то она одна на всех. Она и ваша, и наша. Делит, знаешь, кто? Путин, Порошенко, Маркела, Менгельсон какие там. А говорят, поляки, мы с ними, да, вот они наши самолеты сбили, наши памятники там. Мой дядя и дед в войну погибли. Сейчас эти памятники, вот, в Польше все это рушат, убирают, нам это показывают. А мне же обидно. У нас у русских есть такой обычай. На дорожку надо присесть, сумки положить, вещи. Посидели, помолчали, потом встали и пошли. Z Saszą się pożegnaliśmy. On nas pobłogosławił na drogę, życzył nam dobrej podróży, świetnych żon i dzieci. Człowiek o złotym sercu. Nie wiem, co nas skłoniło do tego, żeby kupić miejsca w wagonie 20. Musimy iść na koniec peronu. Niesamowicie daleko jeszcze musimy iść. Jesteśmy dopiero przy 8. O, wagon 9. To już połowa drogi. No to znaleźliśmy nasz wagon. I okazało się, że jest pierwszym, więc widok będzie wspaniały na te wszystkie wagony do tyłu. Jak u nas jest PKP, to tutaj przewoźnikiem jest RZD, Ruskaja Żelazna Doroga. No, zdaliśmy sobie sprawę, że lokomotywa jest tak 2 razy większa od tych jeżdżących po Polsce. A nie, to są w ogóle 2 lokomotywy. О, турист. No. Турист вперед из песни, да? Okej, udało nam się wsiąść do kolei. Jedna pani poprosiła, żebyśmy nazwali ją ciocią. Jest naprawdę mega. I to już 3 dni w tym miejscu. Przejrzeliśmy rozkład, na którym jest napisane odległości od Moskwy i trochę nas to powala. Średnia odległość między 2 stacjami około 400 km, tak waha się od 300 do 500, nie ma żadnej pomiędzy. A największa odległość między 2 stacjami to ponad 800 km, tak? Ze Szczecina do Zakopanego i jeszcze dalej. I po drodze nic, tylko się jedzie i jedzie i jedzie. Krótka pociągiem pokonamy 5126 km. Przez całą trasę leci to, co słyszycie, rosyjskie radio, właściwie nagrania piosenek prawdopodobnie wojennych, na tak to brzmi. Ludzie to śpiewają, leżąc, nucą. Pościel, ona jest za darmo, jest w cenie biletu. To jedziemy już od dobrych 3 godzin, a cały czas jakbyśmy dopiero co ruszyli. Zjedliśmy obiad, bo ugotowaliśmy sobie wcześniej, usmażyliśmy mięso na podróż, wzięliśmy chleb. Wszyscy tak naprawdę teraz położyli się, żeby zdrzemnąć, bo zaczął padać deszcz, no taka pogoda, żeby drzemać. Więc myślę, że my też się zdrzemniemy. W teorii jakoś za 2 godziny powinniśmy być na pierwszej stacji. Rozwiesiliśmy pranie, bo mieliśmy wyprane rzeczy, ale nie wysuszone. A tutaj schnął zaskakująco szybko. Rosjanie bardzo oddzielają się od tej zachodniej kultury. Tak bardzo, że masa znanych popowych kawałków jest tutaj także, ale śpiewana po rosyjsku i podawana jako oryginały. Wiele osób wie, że mają oni własny odpowiednik Facebooka i jest to w Kontakcie, ale bardzo zdziwiłem się, kiedy dowiedziałem się, że mają nawet własny odpowiednik Google'a, który u nich nazywa się, o ile dobrze pamiętam, Jedex, coś w ten deseń. I mają też własny odpowiednik YouTube'a, którego nazwy już nie znam. Twittera też nie mają, tylko też mają jakiś swój. Śmieszny, zupełnie inny świat.
nie połączony z naszym. Zatrzymaliśmy się na pierwszej stacji i to, co tu się dzieje, to jarmark. Cuda na kiju to idealne określenie. Cuda na kiju. W momencie wyjścia z wagonu, jeszcze zaspani, nie wiem, chyba jechaliśmy około 4 godzin, zaatakowali nas tutejsi sprzedawcy ze wszystkim. Na początku z jagódkami i z jakimś jedzeniem. W tym momencie już przyszli kolejni, ale w ogóle z zastawą stołową, z żyrandolami. A mają tutaj wszystko się sprzedaje. Wysiedliśmy na stacji i nie mogliśmy się powstrzymać, żeby kupić piwo zimne, tutejsze. I pani sprzedaje zapakowaną w gazety, żeby było chłodno. Jedziemy już 5,5 godziny. Większość w sumie leżymy, czytamy, może trochę gadamy z ludźmi. A za oknem niezmienny widok. Dotychczas była jedna stacja, no ta, na której wysiedliśmy. Generalnie od 5 godzin widzimy las. Las, 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 las i las. Ale niewyobrażalny w Polsce. Mamy 3 dni, więc zaczęliśmy zwiedzać pociąg. Co ciekawe, te wagony nie są najnowsze. No, wystarczy popatrzeć, jak wyglądają. A przejście między wagonami jest dosyć straszne. Tutaj jest zupka chińska z majonezem i z ostrym sosem. A to jest majonez? Taki mega uber majonez. Jak u nas pan albo pani jeździ po pociągu, sprzedając różne słodycze, kawę, herbatę takim wózkiem, to tutaj też jeździ pani, tylko że zamiast wózka ma taki wózek jak na zakupy w Tesco, ewidentnie podwalony z jakiegoś sklepu, z jakiegoś supermarketu. Na początku każdego wagonu jest przedział dla prowadnicy, pani konduktor. Ludzie tutaj próbują w jakikolwiek sposób mieć prywatność, na przykład odgradzać się prześcieradło kołdrami, tworząc no po prostu takie jak w dzieciństwie bazy z koców. Na przykład tak to wygląda. Życie w kolei transsyberyjskiej biegnie wolnym tempem. W większości ludzie spędzają ten czas śpiąc i jedząc na zmianę. Śpią tak naprawdę niezależnie od pory dnia. Masa ludzi zasnęła od razu po ruszeniu z Moskwy, potem się obudziła, potem coś zjadła, znowu się położyła. Posiłki to są swego rodzaju z jednej strony imprezy integracyjne, a z drugiej strony rytuał. Jakoś to tak działa, że jak jedna osoba zaczyna jeść, zaczyna druga, trzecia, wszyscy zaczynają jeść i jedzą w tym samym momencie. Był moment taki, w którym cały wagon jadł. Mam wrażenie, że cały pociąg jadł. Ludzie biegali z tymi kubkami pełnymi wrzątku. Poparzenie jest drugim najczęstszym uszczerbkiem na zdrowiu występującym w kolei transsyberyjskiej. Pierwszym jest po prostu niestrawność i rozwolnienie. Ja właśnie planuję się zdrzemnąć tak na 2 godzinki, bo się naprawdę poważnie najadłem. Pierwszy poranek w kolei. Za oknem cały czas to samo, znaczy lasy. Jedziemy. Ostatnio na większej stacji byliśmy tak 3 godziny temu. Ewentualne pasiołki, wsie, które mijamy po drodze, wyglądają jak całkowicie oderwane od tej cywilizacji. Drewniana zabudowa, płoty chylące się ku ziemi, w ogóle domy stare, osiadłe w ziemi. Ile można leżeć? Jak się leży cały dzień i całą noc, to już zaczyna być niewygodnie. Znaczy, że materacy nie należy do najmniejszych. Kolej jest w Rosji traktowana jako obiekt strategiczny. W Moskwie to po prostu była ochrona, ale tutaj już w okolicach granicy kontynentu przejazdów pilnują misie z karabinami z ostrą amunicją. Kawałek przed torami jest wybetonowany i w momencie zamykania szlabanu także z tego betonu podnosi się blokada, czy coś takiego. Pionowa ściana się po prostu otwiera przed kierowcą, w którą i choćby chciał, to nawet jakby wjechał z dużą prędkością, to nie byłby w stanie uszkodzić pociągu. Kiedy budowano pociąg, elektronika użytkowa nie była tak powszechna, w związku z tym nie ma co liczyć na gniazdko, bo gniazdko jest jedno i znajduje się ono na początku każdego wagonu, obok toalety, nad oknem.
i ludzie odwalają naprawdę dziwne akcje, żeby móc naładować telefon. Telefon leży w gaśnicy. A żeby samowar cały czas działał, niezależnie od tego, cokolwiek się dzieje, samowar jest na węgiel. To jest przemysłowy samowar na węgiel. Już sam samowar i para buchająca w jego okolicach niesamowicie budują klimat. Zastanawiające, że w środku niczego, jak nie mają pomysłu jak nazwać stację, to nazywają ją od nazwy kilometra, na którym jesteśmy. Przed chwilą minęliśmy stację, która uświadomiła mi, ile już przejechaliśmy kilometrów. Zrobiliśmy z Moskwy 1200 km. Aż wesoły przedział, ja na dole, Mateusz na górze. Modliłem się o zmianę krajobrazu i tak lasy mieszane przeszły w bagna, bagna przeszły w stepy, potem znowu w lasy, a teraz właśnie przyjeżdżamy przez Ural. Ural nie należy do wysokiego pasma górskiego, jednak wyznacza granicę między Europą a Azją, więc to robi wrażenie na nas. Postój kolei, biegają kozy, po prostu folklor 100%. Łe! Łe! 25 godzin od kiedy ruszyliśmy. Zrobiliśmy zakupy, bo nam się już trochę skończyło jedzenie. Na tej stacji jest jeszcze przejście górą nad torami. I pomimo, że wszyscy przechodzą dołem, to ja specjalnie pójdę górą, żeby pokazać, jak długi jest pociąg, którym jedziemy. Wygląda tak. Tu pod nami jest lokomotywa i tam się ciągnie. Zdjęliśmy koszulki, bo jest tak gorąco. Dojeżdżamy do Jekaterinburga. Słynie z tego, że to właśnie w tym mieście zabito wraz z rodziną ostatniego cara Rosji, Mikołaja II Romanowa. W Jekaterinburgu mieszka 1,4 miliona ludzi, ale nie ustawia go to w pierwszej trójce największych miast Rosji. Jest dopiero piąty. Wyrzucają śmieci na środek peronu. No to jesteśmy na peronie w Jekaterinburgu. Tak on wygląda. Są nasze pierwsze kroki na azjatyckiej ziemi. Więc w sumie super, będziemy tu jeszcze tak przez 2 miesiące co najmniej. Ja nawet zdejmę japonki, jak chcę dotknąć azjatyckiej ziemi. Ale cieplutka azjatycka ziemia. No dobra, starczy. Prowadnica patrzy na nas jak na idiotów, jak nagrywamy te filmy. Niesamowite. Mega, piąteczka. Dobra. Nie skleiła się. Skleiła Jeszcze się. raz. Wow, Skleiła się bang! lepiej. Dowiedzieliśmy się, że ta kolej, to jeździła jeszcze 10 lat temu po tym szlaku. Wow.